Dzisiaj porównamy sobie Citeka 5 stary kontra nowy. Nowy jest klejony, stary jest normalnie na śrubki. O, bezpiecznik jest cały. Wywalamy ten spalony kondensator, o ile jeszcze nie będzie, ale śmierdzi. Fuj. To jest węgiel przewodzi. O, trzeba będzie szlifować płytkę. Pozdro dla dentystów. Ogląda jakiś dentysta? Jakby ktoś wiedział, co to za technologia wykonania kondensatora, to niech daje znać. I jeszcze pokażę Wam oznaczenia tej diody. Diodę zamówiłem mocniejszą. Okulary ochronne. I 3, 2, 1, bum, bum. No i to mi się podoba. 75 W, 4,5 ampera. PCB nam się grzeje. Widzicie? Cała tutaj płytka dookoła się grzeje 100 stopni. Jeszcze się Citek nie spalił, to dobrze. 15 V, 4 ampery. Widzicie to? Zdecydowanie nie powinno tak być. Czyli to nie wina wzmacniacza operacyjnego. Coś innego tu jest nie halo. Także chyba ładowarka jeszcze jest uszkodzona. Cześć, witajcie. Dzisiaj porównamy sobie Citeka 5 stary kontra nowy. Nowy jest klejony, niestety musiałem go rozbijać nożem płaskim, żeby go otworzyć. Stary jest normalnie na śrubki, także można go rozkręcić. Różnią się budową zewnętrzną, wewnętrzną, zewnętrzną, wszystkim się troszeczkę różnią, ale dalej jest to ta sama ładowarka. Jaka jest różnica najpierw? Tu już widzę czerwony przycisk mode, czarny, nic niby wielkiego. Na tych starszych tutaj jest właśnie motocykl, samochód, gwiazdka, rekont. Na tych nowszych gwiazdka została zastąpiona trybem AGM. Podejrzewam, że na tych starszych jeszcze nie były tak popularne AGM-y. No, żeby ludzie wiedzieli, jak ładować AGM-y, to po prostu, żeby mniej zaawansowany użytkownik wiedział, o co chodzi, to jest nowsza, starsza. I w ogóle odkryłem coś. Zobaczcie, tu są opisane tryby pracy. Czyli pierwszy tryb motocyklowy to jest 14.4.08, czyli to. Później mamy 14.4 5 amperów, czyli samochód. 14.7 5 amperów, czyli AGM. No i rekont tu jest 16 V 1,5 ampera, 8-stopniowe ładowanie. Tu jest model 1049. Szkoda, że nie ma rocznika podanego, kiedy to było projektowane, kiedy to było jakby produkowane. I nowsza, zobaczcie, też jest 14.408 na motocyklowym, 14.4 amperów na samochodowym, 14.7 amperów, ale tu już napięcie zrobili 15,8 zamiast 16 V i również 1,5 ampera na rekondzie. Także ja Wam jeszcze pokażę je tutaj dwie obok siebie. I ta jest IP65, tutaj widzę napisane, ta nie ma zaznaczonego IP, ponieważ ta jest klejona, no a ta była tutaj skręcana. Przewody się również różnią, zobaczcie. Ta ma taki grubszy przewód, ta ma taki przewód jakby głośnikowy po prostu z dwóch klejonych, jest bardziej elastyczny, bardziej giętki, ale taki się wydaje bardziej, no nie wiem, czy jest bardziej giętki, czy jest mniej wytrzymały. Jakie są przekroje, możemy sobie to w sumie zobaczyć. Na moje oko przekroje są bardzo podobne. O, trzeba by porównać. W nowszym jest właśnie tutaj czujnik doprowadzony do wyjścia tego. Nie wiem, czy to czujnik jest temperatury przewodów, czy teoretycznie temperatury zewnętrznej to powinien być czujnik. W starszym tego czujnika nie było. Starszy natomiast ma dwa dławiki nawinięte. Tu jest już tylko jeden dławik. Troszeczkę się różni ta konstrukcja. Tu jest ładowarka, która miała to samo uszkodzenie, co w filmie z oscyloskopem. To nawet nie nagrywałem filmu o niej. Wymienione zostały dwa kondensatory, one były wadliwe. Ten kondensator był dobry, mały, więc jego uszkodzenie nie powoduje zepsucia ładowarki. Wymieniłem zapobiegawczo przełącznik. No i właśnie tranzystor i też tutaj ten rezystor. Rezystor z tym malutkim tranzystorem zostały wymienione. Także dosłownie taka sama usterka jak właśnie z oscyloskopem OWON. No i tak. Tu jest jeszcze potencjometr w starym, z różnic. Tutaj nie ma żadnych potencjometrów, nic nie można doregulować, nie ma tego właśnie rezystora, który się palił. Jest troszeczkę inna konstrukcja od spodu, ale to sobie pod mikroskopem możemy zaraz zobaczyć. Co tu jeszcze tak na oko widać? W starej, zobaczcie, tutaj była dioda gasząca i tutaj taki kondensator foliowy równolegle z diodą. Natomiast w nowszym jest właśnie zupełnie inny feedback. Tutaj jest dioda gasząca w szeregu z kondensatorem i w szeregu z tą diodą są dwa rezystory 47 kΩ. No i właśnie tutaj jest coś nie tak z tym kondensatorem, on chyba pękł, spalił się, to trzeba będzie sprawdzić. Ta jeszcze nie działa, ta już jest po naprawie. No i co? Włączamy sobie chyba mikroskop i porównamy
pod mikroskopem jedną, drugą ładowarkę. Jeszcze z daleka Wam pokażę, że trochę się różni strona pierwotna, właśnie nawet nie trochę, tylko trochę bardzo. Ta poprzednia była bardziej niezawodna ze względu właśnie na tą diodę. Lepiej to było filtrowane. No a te widziałem już kilka takich filmików zepsutych. Tu jest co jeden dławik w tej nowszej. Starszej jak widać są dwa dławiki. Są dwa kondensatory, to są mniejsze. Tu jest jakiś większy, nie wiem czy pojemnościowo, ale wymiarami. No ta starsza była zrobiona bardziej, tak widać chyba mocarnie. W tej nowszej są tutaj właśnie diody SMD. Tutaj mostek prostowniczy jest na takich zwykłych diodach THT. Według mnie one są bardziej odporne, bo lepiej się chłodzą przez to, że mają tą elektrodę wyprowadzoną. No ale to tylko takie moje subiektywne zdanie. Tu też jakieś dwa takie dość duże rezystory, więc pewnie te 47 kg to jest ich zamiennik, więc jeśli chodzi o moc, to według mnie starsza wersja była bardziej pancerna, no aczkolwiek jak widać też tu się uszkadzała ta strona pierwotna, jeśli się wypracowały te kondensatory. Tutaj kondensatory dalej dają Samsona, także 16 V 1000 mikro, także też nic specjalnego niestety. Tutaj wymontowane kondensatory GK w nawiasie seria M, także no te co dałem są na 12 000 godzin, a te były chyba na 2000 godzin, także powinien posłużyć 6 razy dłużej niż oryginał. Dobra, ta jest sprawna, ją sobie odkładamy i zobaczymy właśnie co tutaj się stało. No i powoli trzeba zacząć diagnozować, myśleć o naprawie. Partnerem kanału jest PCBWay. Oprócz obwodów drukowanych realizują również projekty CNC i druku 3D, czy gięcie blachy i moldingu. Mają zaawansowane tokarko frezarki sterowane numerycznie oraz cały proces pod kontrolą, od obróbki przez wykończenie detali czy ich malowanie. Przypominam także o akcji Projekty z widzami, jeżeli chcielibyście wykonać ze mną projekt PCB, czy również druku 3D i CNC. Dzięki za oglądanie. No dobra, jesteśmy pod mikroskopem. Ja sobie znajdę coś, żeby Wam pokazywać. Sondę od multimetru. Dobra, to jest ten nowy, właśnie tutaj spalony. Spalony kondensator. Ciekawe, co jeszcze się spaliło. Tak czy siak, po podłączeniu do prądu ładowarka nie działa. Trzeba będzie sprawdzić te wszystkie diody, ale jeszcze różnice. No właśnie, tu mamy mostek prostowniczy. Ja kiedyś naprawiałem taką ładowarkę, była jej uszkodzona jedna dioda. Bezpiecznik. Gdzie tu jest bezpiecznik? Sobie później go sprawdzimy. Tu jest bezpiecznik scalony. W ładowarce starej jest bezpiecznik taki duży szklany, ale to tam nie ma żadnego znaczenia. Natomiast właśnie zamiast tych diod scalonych mamy te tutaj 3 diody, jest gdzieś czwarta, gdzieś tam jest dalej, o, za kondensatorem. Tu schowana jest czwarta dioda od mostka naszego prostowniczego. Tu właśnie w układzie gasika, bo jak tranzystor się wyłącza, to przy nagłym takim wyłączeniu tranzystora jest tak jak trochę z rurami wody. Jak mamy wodę, która leci i zamkniemy nagle wodę, to jest takie uderzenie w rury idzie, nie? No to właśnie są takie szpile energii, które gdzieś trzeba wytracić i tutaj mamy kondensatorek taki ciekawy, śmieszny, ciekawy w sumie co to za technologia, nie wiem czy to foliowy jakiś, może na jakieś wysokie napięcie, nie wiem, jak ktoś z Was wie, może powiedzieć, o czekajcie, może nawet odczytamy, no 400 kropka, tylko czego, no voltów, musiałbym tu odskrobać go, nie chcę go uszkodzić. Także nie będę tego ruszał, no ale właśnie, tu jest dioda gasząca, zapewne spokojnie z 3 ampery, w piku tu potrafi nawet kilkadziesiąt amperów płynąć, nie wiem, to 50-60 amperów. No i w nowej ładowarce właśnie też jest tak ze środkowego wypustu tranzystora przełączającego, bo tutaj mamy tranzystor przełączający nasz główny. I ze środkowego wypustu, tu wygląda jakby ta ścieżka szła na tą właśnie diodę. Spróbujmy sobie zobaczyć co to jest za dioda. UM75, teraz logo, alfa, omega to chyba nie jest, diotek, UM to jest oznaczenie, 76 to raczej jest kod produkcji, także to jest dioda UM, pewnie jakaś szybka dioda prostownicza na 1000 jakieś voltów, no i tu był jakiś w szeregu z nią chyba kondensator i równolegle do tej diody 2 razy 47 kΩ, żeby mieć prawie 100 kΩ na bardzo wysokie napięcie, ponieważ nie dość, że są długie te rezystory, no to jeszcze są dwa w szeregu, więc to nam zwiększa napięcie pracy tych rezystorów, bo na przykład taki mały rezystor potrafi mieć 300 V napięcia pracy,
Taki może mieć, nie wiem, 600, 1200, strzelam, w zależności od datasheetu, specyfikacji. Tu często właśnie się spotyka do rozładowywania, zobaczcie, jak mamy kondensator między fazą neutralnym, to się daje bardzo duże wartości w szeregu dwóch, żeby zwiększyć napięcie. Jeden mógłby przebić na te nasze 400 V, a dwa spokojnie na pewno wystarczą, dodatkowo jest przerwa między nimi, jeszcze tutaj trochę dystansu, tu trochę dystansu i mamy bleeder rezystor, czyli rezystor wyładowczy i on jest właśnie tutaj na kondensatorze typu X, który jest kondensatorem tak zwanym filtrującym. No dobra, jeśli chodzi o układy, 1271A jest zarówno w starej wersji, jak i w nowej wersji, tylko tutaj jest zmazany, żeby nikt przypadkiem tego nie naprawił. Co się jeszcze różni? Różni się drobnica tutaj, zdecydowanie się różni drobnica, też inaczej jest to poprowadzone. Rezystor pomiarowy jest przed tranzystorem tutaj, tutaj jest trochę inaczej to zrobione, jest w innym miejscu, już Wam to pokazuję. Tak, też jest na pierwszy pin, ale on tutaj łączy do, czy to jest masa, nie chcę mi się tego rozkminiać, no ale po prostu jest inna budowa, tak samo po stronie wtórnej jest trochę inna budowa. W nowszej ładowarce, to jest teraz nowsza ładowarka, zlikwidowali jeden wzmacniacz operacyjny, ponieważ w starszej to był LM258, już Wam go pokazuję, w starszej to jest LM258, LM324, tutaj został tylko wyłącznie już LM324, a tu nawet dali 224, może być 224, 224 jest na wyższe temperatury. Mikrokontroler zostaje tak samo, tutaj jest grubsza tak samo, ale ta drobnica również jest inna. Ta drobnica jest inna niż tutaj, tak jak widać. To jest ten tranzystor TR1, który się palił razem z tym właśnie rezystorem. W sumie nawet nie wiem, co ten rezystor robi, jak ktoś wie, może dać znać. W starej był potencjometr, w nowszej tego nie ma i cała ta sekcja tutaj, wszystko tutaj wygląda inaczej. Tak, widzimy, tu są różnice w tej nowej wersji. Może tak na szybko tego nie widać, no ale po prostu z daleka nawet widać, że jest różnica. No dobra, to by było z różnic. Tą ładowarkę starszą już nam nie jest potrzebna, także ona wraca sobie do właściciela. No i powoli zaczniemy się diagnostyką nowszej, co tu się stało, dlaczego i co zrobić właśnie, jak ma się taką usterkę. Ja sobie jeszcze sprawdzę tutaj bezpiecznik, czy on w ogóle się spalił, czy się nie spalił. Tu jest bezpiecznik ze slotem wyciętym, żeby właśnie też zwiększyć izolację, ponieważ powietrze ciężej jest przejść niż jakby tu była płytka, która może się jakąś wilgocią albo creepage voltage, napięcie pełzające, potrafi przebić, zwłaszcza przy zwarciu. Jak pęka bezpiecznik, to potrafi po prostu się zjonizować, żeby utrzymać łuk elektryczny, więc się wycina takie sloty, żeby zwiększyć odporność na przebicie układu. Dobra, mamy tutaj pomiar brzęczyka. O, bezpiecznik jest cały. Dobrze. Bezpiecznik jest cały. To ciekawe, czemu nie działa. Teraz sobie zmierzymy tą diodę 0,57. W drugą stronę nie przewodzi. Teraz sobie zmierzymy też tą diodę 0,57. Jak mostek prostowniczy będzie cały, to już będzie sukces. A bardzo jest duża szansa, że będzie cały, skoro bezpiecznik jest cały. To ciekawe, czemu ta ładowarka nie działa. Może spalił się tranzystor. Dobra. 0,57. Ten też zmierzymy sobie. 0,57. Bardzo dobrze. I w drugim stronę, w kierunku zaporowym, zmierzymy sobie te diody. Jest OL, tego się spodziewamy, tego się spodziewamy. Dobrze. Szukamy sobie kondensatora. Tu jest nasz kondensator 400V. On ma pasek z jednej strony. Pasek to jest masa. Oczywiście nie muszę Wam mówić, że takie rzeczy są bardzo niebezpieczne, można się zabić taką ładowarką. Także jeśli nie wiecie, co robicie, to nie przystępujcie do napraw rzeczy impulsowych, zasilonych z sieci. To tak łatwo i fajnie wygląda na YouTubie, ale naprawdę jest to niebezpieczne. Także ja to po prostu pokazuję, jak ja to robię. To nie jest instruktaż. To jest tylko film w celach edukacyjnych i rozrywkowych. Także jak nie wiecie, co robicie, lepiej zapytać się 10 razy, niż zrobić coś głupiego. No dobra, mamy nasz kondensator 400V i na plusie teraz daję czarną sondę, żeby zobaczyć, czy na linii naszej 400V mamy jakieś zwarcie. I nie mamy zwarcia, bo jest pół volta spadku, także jest bardzo dobrze. A w drugą stronę, jak dam, to będzie się ładował nasz kondensator naszym miernikiem i będzie narastające napięcie, aż dojdzie do OL. Tak. Jest OK.
czyli nie mamy zwarcia. Teraz wypadałoby sprawdzić nasz tranzystor. I nasz tranzystor jak rozpoznać? Tranzystory MOSFET mają bazę, źródło i dren. GDS. G to jest gate, czyli jest nasze sterowanie. D to jest zasysanie w przypadku tranzystora typu N i source to jest jakby źródełko, z którego wypływa prąd. Ale od spodu nie widzimy, nawet nie wiem jaki to jest tranzystor, mogą mieć zamieszane TT. Po grubości ścieżek. Prąd płynie tą ścieżką i tą, czyli to jest nasze sterowanie, czyli to jest nasz gate. I teraz zobaczymy, czy nasz gate jest jakkolwiek zwarty do czegoś. Jest 1,5 V, jest dobrze? Tu też jest ponad volt, jest dobrze. Teraz sobie odwrócimy. Odwrócimy sobie nasze sądy. Jest OL, jest OL. I teraz nasz kanał. Nasz kanał ma 0,5 V w jedną stronę, czyli nie jest zwarty. Bardzo możliwe, że nasz tranzystor również żyje. Teraz ciekawe, czy to nasze 1271A żyje, ale musimy sobie sprawdzić coś. Wszystkie diody w obudowach dyskretnych, czyli na przykład tą diodę, wypadałoby sobie sprawdzić. Jest szansa, że ta dioda może być spalona, aczkolwiek tego nie wiemy. O! Mam zwarcie na tej diodzie 0012. Pytanie w drugą stronę, czy też jest 0012. Jest. Teraz sobie sprawdzimy w ohmach, ile to jest, ponieważ obwód nam może coś zamykać, zwłaszcza obwody gasików. No zobaczcie, jest 8,7 ohma. Ciekawe, czy to jest zwarcie tej diody, czy nam gdzieś obwód coś zamyka. Zobaczmy sobie jeszcze, co jest na tym naszym, się dzieje z tym naszym kondensatorem. Kondensator ma 10 ohmów, czyli również tu jest coś nie halo. Ja bym ten kondensator odlutował jako pierwszy, a potem sprawdził tą diodę, wylutowując ją lub po prostu na skos ją przelutowując, żeby nie miała styku z naszymi rezystorami. Ile nasz ma rezystor? 23 kg. Dlaczego? Równolegle coś może mi go ściągać do masy? To 23 kg. Powinien mieć 47 kg, no ale sobie mierzę w układzie, więc możliwe jest, że coś nam ściąga to do masy. Dobra, słuchajcie. Wywalamy ten spalony kondensator i zobaczymy, co się zmieni, i tą diodę też ewentualnie możemy na skos odwrócić i zmierzyć ją, czy ona jest zwarta, czy nie jest zwarta. No dobra. Wywalamy nasz kondensatorek. O ile jeszcze nie będzie, ale śmierdzi. Fuj. O ile nie będzie przyspawany do płytki, bo czasem takie wypalenie powoduje przyspawaniem się elementu do płyty i trzeba to potem skrobać, szlifować, cuda robić. Dobrze, 350 stopni na grocie. I teraz trzeba tutaj sobie pomóc pensetką. Ono się mi tutaj rozpada. No ale jak widać w całości go chyba nie zdejmiemy niestety. A może nawet, zobaczcie, poszło jakoś. Tylko teraz to trzeba bardzo dokładnie oczyścić, ponieważ takie zwęglenie laminatu to jest węgiel, węgiel przewodzi. No, trzeba będzie szlifować płytkę. No, trzeba będzie szlifować ładnie. Pytanie, co jest po drugiej stronie. No, takie coś to potrafi laminat totalnie nam zwielać. Co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie wygląda, że jest praktycznie nic, ale tego za dobrze tutaj nie widać. Wypadałoby ten kondensator tutaj przesunąć, odgiąć nasze chłodzenie. No, tu ewentualnie może być jeszcze ścieżka po drugiej stronie. Także na razie sobie zmierzmy na szybko multimetrem, czy cokolwiek się zmieniło. Czy cokolwiek się zmieniło na naszej diodzie. Też jest zwarta. Tu. Bo mi się cofa. Gdzie idzie to? Gdzie idzie to? Musiałbym zobaczyć, jak ścieżki wyglądają, wiecie? Bo czasami ten gasik jest tak zrobiony, że nam się zamyka obwód przez uzupełnienie transformatora. Różnie bywa. Także dajcie mi się tu rozejrzeć, żeby nie przedłużać tego filmu. Ja tutaj pokombinuję i jak coś będę wiedział więcej, zaraz do Was wrócę. Dobra, słuchajcie, tą diodę przelutowałem pod skos, jak widzicie. Musiałem ją hoterem, ponieważ ona jest klejona.
Tego już nie nagrywałem, ale zobaczcie, dioda jest zwarta 0,15 w jedną i w drugą 0,015. Możemy się też przełączyć na ohmomierz i w ohmach teraz ma 11 ohmów. Także dioda jest strzelona. Paseczkiem dioda była w górę, czyli tutaj. Teraz pomiędzy tymi tutaj pinami 100 kOhmów. Pytanie teraz czemu, czy nam mierzy przez te dwa rezystory. No ale tak czy siak trzeba to zwęglenie usunąć. Także ja tutaj szlifiereczką wyszlifuję delikatnie. Z drugiej strony, dosłownie w tym miejscu, może iść ścieżka, także to sobie zobaczymy. Także dajcie mi to podszlifować i zobaczymy, co się tu wydarzy. Dobra, słuchajcie, wyszlifowałem. Malutka taka frezareczka modelarska, ona ma chyba 20 watów, tak mi się wydaje coś. Co mówię, 12 V, 1 A, to ma 12 watów, także malutko. No taka mini, to dwie to prawie jak dentystyczne. No i bawimy się w dentystę tak długo, aż laminat będzie prawie biały. Tu jak widać zaskrobałem troszeczkę solder maski, tu gdzie laminat jest świeży jest prawie biały. Jak ja to wierciłem, to on był czarny tak długo, aż cały węgiel, wszystko co czarne wywalimy stąd, żeby to nie miało prawa przewodzić, zwłaszcza, że tu jest bardzo wysokie napięcie, no rzędu załóżmy nawet kilowolta, strzelam oczywiście, nie? Ale tak można przyjąć, nawet 1200 V można by przyjąć, że tu może występować. To wszystko zależy od tego, na jakim napięciu pracuje nasz tranzystor, jak się przełącza, jaka jest charakterystyka pracy, wszystkiego. No ale tak z grubsza trzeba przyjąć. No dobra, ta dioda jest na 1000 V pewnie, więc do 1000 V można przyjąć, że to jest napięcie, nie wiem, to średnio przy strzale z 400 to może być tak 600, czasem do 800 nawet może skoczyć. No, ale bardziej spodziewamy się okolic 600 V. Także no tak to wyglądało, nie przewierciłem się na wylot, także bez obawy, bo tu akurat biegnie taka jedna mała ścieżka, kurczę, nie wiem, za ciemno tu jest, ciężko będzie mi to pokazać, no ale tu musicie mi uwierzyć na słowo, że tam akurat jedna ścieżka taka przez pusty plac sobie biegnie. Tu jest jeszcze troszeczkę czarno, widzicie? Można by to spróbować podszlifować. Pozdro dla dentystów. Ogląda jakiś dentysta? O, powiem wam, chyba już jest git. Widzicie jakie białe? Takie ma być białe właśnie. Tu coś tak mieni, tak błyszczy, to jest miedź. Także możemy to teraz umyć. Jakby płytka była wiele bardziej zniszczona, to tutaj nie musi być SMD oczywiście. Szczerze, tu można by dać kondensator na przykład typu Y, albo jakiś tam na 2 kV. Takie jak są często właśnie w układach gasików. Gasik to po angielsku snubber network, czyli tłumik. Czy tutaj, dobra, to są warstwy, bo tu zobaczcie, jest przelotka, tu jest przelotka, tak przez chwilę myślałem, czy tu nie idzie ścieżka, ale chyba między warstwami nic tutaj nie, raczej ścieżki żadnej nie uszkodziłem, to jest raczej płytka wyłącznie dwuwarstwowa. No jak coś nie będzie działać, będziemy szukać dalej po prostu, nie? No dobra, coraz lepiej to wygląda. Ja teraz muszę zobaczyć, czy taką diodę bym miał, żeby to spróbować uruchomić. Tą diodę jeszcze by wypadało sprawdzić, czy ona jest cała. Już nie pamiętam, czy ją mierzyłem, czy jej nie mierzyłem. Trochę jestem zamotany. Dobra, co tu się dzieje na tej diodzie? 0004, tylko ta dioda jest pomiędzy czym a czym? 0004, tu jest ścieżka. Ona też tam może się zamykać. Ta dioda może się tam zamykać. Gdzieś to idzie. Też ją dam na skos i trzeba ją zmierzyć pod skos. Ona ma tutaj pasek po lewej stronie. No dobra. Także hoter
przygrzewam 300 stopni i co? I obkręcamy. To wam nawet może na żywo pokażę. Co? Pobielę ją sobie lutowiem świeżym o niższej temperaturze topnienia. To też nam wstępnie nagrzeje sam element, jak i płytkę. Taka metoda diagnostyczna. I teraz widzicie, w tą stronę ta dioda ma 0,53, czyli ona przeżyła. A w tą stronę jest OL. Czyli bardzo dobrze, nie musimy po prostu szukać, o co chodzi. Ta po prostu ścieżka, widzicie, tam nam się to zamyka. Nie wiem, gdzie to idzie. Słaby jest dostęp z drugiej strony, ale można by wyśledzić, dokąd to zmierza. No już wiem, to przechodzi nam do tej przelotki, czyli mierząc po dwóch stronach, to nam przechodzi tu przez ten rezystor pół ohma i nam zamyka się tutaj, czyli tak jakbym po prostu mierzył ten rezystor po dwóch stronach. Jeśli tu trzymam i tu, no to nam pół ohma mierzy i tędy nam się zamyka, czyli trzymając tu mierzę po prostu tak jakby wartość tego rezystora. No dlatego takie było wskazanie, więc trzeba dokładnie wiedzieć, co się mierzy, co się robi. Tak jak podejrzewałem właśnie, że jakaś dioda nas tutaj może oszukać w układzie, a po wylutowaniu pod skos, tak właśnie, żeby jej nie zgubić i pamiętać, w jakiej orientacji była, może się okazać, że wszystko jest dobrze. Także ja ją wlutowuję na miejsce i działamy z tematem dalej. Dobra, słuchajcie, na szybko odlutowałem nóżki, żeby tranzystor jakby był na swoim miejscu, ale był odlutowany od układu. No, udało mi się zmierzyć, że jest sprawny, bo bałem się, że jak najczęściej tranzystory padają na zwarcie, aczkolwiek jak padł gasik, to taki strzał napięcia potrafi zabić tranzystor, na przykład zabić bramkę. No ale jak widać, jest dobrze. Także pozostaje mi przylutować znowu nóżki, a już myślałem, że będę musiał wylutowywać cały ten radiator. Także jest troszeczkę mniej roboty. Fajne by też było na przykład mieć takie koszulki, że się lutuje i na przykład plastikową koszulkę da się założyć, żeby przelotki nie dotykała nóżka na pewno, bo teraz zobaczcie, te nóżki są luźne totalnie, ja mogę je paznokciem przesuwać, widzicie? No, także taka metoda diagnostyczna, żeby nie musieć się szarpać z tym wszystkim. Dobra, znalazłem gościa, który narysował schemat, jak wygląda właśnie ten snubber network, czyli tłumik, czyli gasik. Ta dioda jest z kondensatorem 22 nano. Chciałem znaleźć kondensator 22 nano, znalazłem tylko 2,2 nano. Także oznaczenie 223 na kondensatorze, wynik w pikofaradach. No niestety mam same 222, czyli rząd wielkości mniejszy. No nie znajdę że takiego kondensatora, także trzeba zamówić części i zobaczymy się za jakiś czas. A ja coś kurde poszukam jeszcze, czy żeby to uruchomić chociaż do sprawdzenia, nie? A tutaj, no zobaczymy może jeszcze przy okazji jaka tu jest dioda w tym starym CITEK-u. No i tutaj mam z tego starego CITEK-a tą diodę BYV26E, no i V. 1000 V, 1 A, 75 nanosekund, 30 A w piku i to dioda jest narysowana tutaj. Do tego mamy właśnie ten nasz kondensator 22 nanofarady, 400 kropka, domyślam się, że tu chodzi o napięcie, czyli że jest raczej na 400 V 22 nano i te dwa rezystory to są jednowatowe rezystory 200 kg, czyli równolegle mamy 100 kΩ 2 W, więc tu już narysowałem jako 100 kΩ 2 W, 22 nano, tak to jest zrobione. Czyli te 22 nano też zastosujemy, trzeba diodę znaleźć, nasze dwa rezystory 100 kΩ w tej nowej ładowarce, one są tutaj sprawne, tak, te 2,47 robią nam właśnie za te 100 kΩ, czyli musimy ogarnąć diodę i 22 nano. Wydaje mi się, że to jest foliowy, ale nie jestem pewny. Jak ktoś wie, może dać znać. Ja go jeszcze go wylutuję, sobie na niego popatrzymy. No jest nasz kondensatorek oraz nasza dioda i bardzo ważne, trzeba wspomnieć, że ona miała dwa koraliki na sobie, także te koraliki też bardzo pomagają gasić zakłócenia, także bardzo ładnie ta ładowarka jest odkłócona. 400 kropka, 22 nano. No i powiem wam, ta strukturka jest tu bardzo ciekawa na tym kondensatorze.
Kondensator jest jakby z takiego spieku, jakby, nie wiem, aluminiowego? Ciężko powiedzieć. Jakby ktoś wiedział, co to za technologia wykonania kondensatora, czy to jest kondensator jakiś foliowy, czy co, to niech daje znać. I jeszcze pokażę Wam oznaczenia tej diody. BYV. Czekajcie, inną pensetę muszę wziąć. BYV 26E i końcówka jest V. Te litery są tak oddalone, że tylko 26E to jest chyba oznaczenie, a V to może oznaczać producenta typu Wiszaj. Może jest producentem, nie wiem, ale to składam. Także przynajmniej coś więcej wiemy. I tutaj właśnie nasza dioda i 100 kg. Czy dobrze tu narysowałem ten schemat? Jak tu jest z tej? Czekajcie, żebym tu nic nie pogubił. Czy tutaj też tak jest? Tak. Równolegle do kondensatora. Tak, są nasze rezystory w szeregu. Tak, także jest tak samo. Czyli dobrze narysowałem ten schemat. Te 100 kg 2 W bierze się, a może też to są półwatowe, bo tu mogą być, no nie wiem. Te ile mogą mieć te duże rezystory? No one mogą mieć pół wata, także w szeregu pół wata to mamy 1 W, może mają 1 W. No nie wiem, powiem Wam, ten rozmiar rezystorów w sumie, czy 1 W, może. Nie wiem, nie wnikam. Jeśli chodzi właśnie o to, skąd wziąłem ten 1 W, to jest rezystor 1 W. No to są węglowe, więc one czasami są tego samego rozmiaru, a są półwatowe. No to mogą być półwatówki, powiem Wam. Ciężko powiedzieć. Dzisiaj po rozmiarze rezystora ciężko określić, bo te tańszej technologii tego samego rozmiaru są połowę mniej, a metalizowane albo wykonane w lepszej technologii tego samego rozmiaru są 2 razy większej mocy. No nic. Koniec dygresji, ja to składam tą starą ładowarkę i już się nad nią nie będziemy pastwić. Jeszcze jedna rzecz z różnic jest godna zauważenia. W starym CITEK-u jest koralik na zasilaniu, fazie i neutralnym, natomiast w nowym, a dobra, jest, nie zauważyłem, czyli jednak jakość jest zachowana. Na wyjściu też jest koralik, tu też jest koralik, dobra, czyli pomyliłem się. No dobra, słuchajcie, uwaga. Jesteśmy podłączeni do sieci przez żarówkę. No i co? Wtyczunia. Tu jest CITEK, wszystkie diody. Ja może go nie będę trzymał w dłoni. No to co? Odliczamy. 3, 2, a jeszcze okulary ochronne. No właśnie. Czegoś mi brakowało. Okulary ochronne. Jakoś tu go podeprzemy, żeby lepiej było widać diody. Drugi raz. 3, 2, 1. No i co? Wystartował. Oj. Oj, te diody coś mi się tu nie podobają. No, a może to jest taka ładowarka, że samochodowy AGM. Nie, kurde, nie wiem. Zgłupiałem. Motocyklowy rekont, motocyklowy AGM rekont. Muszę się dowiedzieć, czy to tak działało wcześniej. Cześć, witajcie po przerwie. Ja zamówiłem części, przyszły. Diodę zamówiłem mocniejszą. To jest dioda BYG23M. V25 to jakaś tam data, jakieś tam oznaczenia fabryki, nie wiem. Ona jest na 1 kV, na 1,5 ampera, 75 nanosekund przełączanie, tylko że spadek napięcia na niej teraz jest 1,35 V zamiast 1,7, która tam była fabrycznie. One mają do 30 amperów w piku wytrzymałość prądową, także no, obudowa to jest SMA, gdyby ktoś pytał. Wymieniłem też ten oto kondensatorek, tutaj jest pod naszym kraterem wyfrezowanym, także jest kondensator, on też jest na 1 kV. Już Wam tutaj szukam, tak, 22 nano,
na 1 kV, rozmiar 12,06, gdyby ktoś potrzebował. No i co, w takim razie składamy tą ładowarkę i robimy testy obciążeniowe. No dobra, słuchajcie, okulary ochronne i 3, 2, 1, bum bum. AGM-ik. A, no tak, on teraz czeka, bo musi być napięcie na akumulatorze czytane. No i co? 0,8 ampera idzie, bo jest motocyklowy. Tak. Tu damy samochodowy AGM z rekondem. Combo. Na razie 2 ampery. 40 watów. Trzeba tutaj pomóc żarówką. Taką piękną żarówkę sobie zrobiłem kiedyś, obciążeniową. Mi się firanka spali. No i to mi się podoba. 75 watów, 4,5 ampera. Jedziemy z tematem. Ja to tu zostawię na jakieś 10 minut, tylko zabezpieczę żarówkę, żeby mi tu nic nie spaliła. No dobra, słuchajcie, prawie 10 minut minęło, cały czas 75 watów, 4,4 ampera. No, napięcie tutaj nam troszeczkę spada, bo tyle co bierze żarówka, to akurat on troszeczkę mniej dostarcza, powiedzmy. Trzeba by dokładnie zobaczyć, ile bierze żarówka przy tym napięciu, no ale mniejsza o to. Jeszcze się CITek nie spalił, to dobrze. Także całkiem ciepły jest, to normalne, zawsze się grzeją. Może sobie go otwórzmy, zobaczmy w termowizji, czy coś się grzeje, czy ta dioda się grzeje, jak to wygląda. I to będzie nasz końcowy test i będziemy już zakończać ten odcinek, ponieważ CITek działa. Podłączam. Ładowarka ruszyła. I teraz płyną właśnie 4 ampery. I od razu widzimy ten nasz gasik. Pamiętacie te dwa rezystory? Jest ta dioda nasza tutaj. Tutaj na celowniku teraz jest kondensator i te dwa rezystory wielkie. I zobaczcie, od razu tu rośnie do 55 stopni. Bo to pracuje. Tu mamy rezystor pomiarowy na celowniku teraz 40 stopni. No i nasza dioda. Dioda główna prostownicza na playbacku. No, prawie 50 stopni, 47 tutaj na celowniku, tylko jak wchodzę w to nasze rezystorki mi tutaj zmieniają zakres wyświetlania. Tu się jeszcze tam grzeje jakiś tam tranzystor czy stabilizator, nie pamiętam co to było. Troszkę te MOSFETy tutaj 40 stopni na celowniku niby. No tak to wygląda, nic tutaj więcej od tej strony się nie grzeje. Najcieplejsze, widzicie? Także tu ponad 100 stopni ta dioda pracuje w ciężkich warunkach. Tu płyną dość duże prądy pulsowe, tam z 50 amperów może płynąć, albo nawet do 100 amperów nawet w momentach. Trzeba by zmierzyć oscyloskopem na cęgach, ale nie mam dzisiaj niestety na to czasu. Także może przy innej ładowarce kiedyś tam przy okazji. To jeszcze obrócimy sobie tą. Tu żarówka jest. Ile ma żarówka? Oj, aż tutaj się zakres nam się nie przestawił na ten wyższy. Bo ta kamera to jest T2S Plus i ona teoretycznie do 550 stopni jest nam w stanie mierzyć, tylko musimy przełączać chyba pod zakres. Myślę, że się sam automatycznie będzie robił. Po tej stronie coś tutaj się nam grzeje. To po prostu PCB nam się grzeje. Widzicie, cała tutaj płytka dookoła się grzeje 100 stopni. I idziemy na drugą stronę. Tu się grzeje tylko właśnie nasza płytka. Tutaj też pod spodem. Po tej stronie 50 stopni. I to jest przy tej właśnie naszej diodzie. Tak. Tu widać, że na celowniku teraz blaszka naszej diody. Wyjściowej podwójnej. No i tu mamy 50 stopni. Tu mamy 100 stopni. No i tyle. Tu większej filozofii tutaj nie ma. Także jak widać, ten nasz gasik pracuje dosyć mocno.
Bo to jest cały właśnie układ gasika, tak? Jest nasza dioda gasząca, 2 rezystory w szeregu też gaszące oraz nasza dioda, znaczy nasz kondensator w szeregu z diodą. No dobra, ja to wyłączam, składam i będę testować, czy to wszystko działa na pewno. Ok, dziwne, teraz chwilowo nie działa. Zapaliły się diody, nie daje prądu, bierze 1 W. 1 W tylko bierze. A, tu wyłączyłem i tak. Ciekawe, zobaczcie, wyłączę. Szumi, piszczy, takie rzeczy. O, podłączyłem. Próbuję jakby ruszyć, ale nie może, cały czas 1 W. Bardzo ciekawe. A, przed chwilą właśnie CTK 7 próbowałem zrobić i też takie same objawy, że niby działa, nie działa. O co chodzi? Dobra, chyba ogarnąłem. Po prostu jak tego się, on się nagrzeje, on był tak luzem w obudowie, gdzieś tutaj chyba przy cewce, to się dość grzeje. Teraz go podgrzałem hoterem i właśnie nie ma ładowania, świecą się te 3 diody i to wszystko rzęzi, ale jak się to wyłączy i się ochłodzi on, no to potem wszystko znowu rusza. Także ja ją złożę tak, jak ona powinna być i zobaczymy, czy to było to. Także muszę ją teraz potestować, najlepiej chyba kilka dni i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ochłodziłem ten termistor i teraz podpinamy pod akumulator. Jest cyk, pyk i rusza. Widzicie? Tu prąd zapierdziela. A tu się te 3 nasze diody świecą. I teraz weźmiemy hota. To tak bliziutko. Czekajcie, to trzeba w taki sposób zrobić, żeby tu się nic nie stało. Może jakoś tak. I teraz 200 stopni dmucham. Jeszcze działa niby, ale jak wyłączę i włączę, to teraz właśnie, o widzicie, nie włącza się, rzęzi, marudzi. Także to pewnie było to, że podłączyłem ją, ona się nagrzała, no i potem jak drugi raz chciałem wam pokazać, że faktycznie jak to wygląda w termowizji, no to taki był efekt. Także ja to teraz ochłodzę, wyłączę, poczekamy i zobaczymy może sobie jeszcze w termowizji po prostu przy 5 amperach, jak ona wygląda tutaj, ta nasza dioda. No i coś jednak tu nie trybi, bo na 13,5 zatrzymała się i też trochę harczy, trochę burczy. Muszę pomyśleć. Dobra, wiecie co, ruszył. Ja nie wiem, czy to nie był jakiś tryb CTK, że on czeka chwilę, żeby napięcie spadło i jeśli napięcie nie spadnie, znaczy, że nie jest uszkodzona cela i zaczyna ładować dalej. Nie wiem, czy to nie jest coś takiego. Kurczę, muszę się skontaktować z Tatkiem Marczukiem, mistrzem CTK-ów. No niestety, znowu to samo. Także chyba ładowarka jeszcze jest uszkodzona. Dobra, tu CTK pracuje, 5 na gorąco. Tu się coś grzeje. Jakiś drugi od góry w rzędzie ten. Tu nasz gasik też oczywiście. Stabilizator 5 V, to normalne. Jakiś rezystorek do tranzystorka. Też może być normalne. Tu 2 rezystory są jakieś w miarę ciepłe. Prąd jeszcze jest normalny. 1 amper. 13,9. Może ona działa, tylko się gotował ten czujnik po prostu. Nie wiem, nie mam pojęcia.
Teraz widzimy tylko ciepłe elementy. Od 35 stopni w górę i to też się zgadza. Te dwa rezystorki, ten mały rezystor tutaj. No jest 1 amper. Ciekawe, czy ta ładowarka skończy to ładowanie. 13,9. Jest 4. dioda. Czy po drugiej stronie się coś grzeje? No tutaj nasza dioda podwójna. Po stronie 230. No najbardziej gasik. To masa się grzeje od naszej diody. O! Właśnie coś przestało stykać. 0 amperów. Czyżby tu... Czyżby przewód był jakiś uwalony? Trzeszczy, piszczy. Przetwornica pracuje. Najbardziej zaczął pracować teraz ten układ. Tranzystorek też jakiś. I on nam powstrzymuje przetwornicę przed, nie wiem, pracą na za wysokim napięciu. No i bierzemy 1 W. O, miga, ładowarka miga. Czyli coś tutaj zobaczyć, co steruje tym elementem, który teraz się grzeje tak najbardziej. 1 W. O, ładowarka teraz wznowiła. O! Pół ampera i znowu coś nie halo. 15 walczy. Pół ampera, przestała szumieć, włączyły się 4 diody. Leci pół ampera. I tu się coś grzeje. I znowu pracuje. Czyli coś jakby wyłączało pracę przetwornicy. Kurde, nie wiem, 10 W teraz bierze ładowarka. Coś jakby nie stykało, nie wiem. Siemanko, dzisiaj znowu wróciłem do tego Citeka 5 i w ogóle taka jazda, odlutowałem po prostu przewody ładowania, żeby zobaczyć, czy jest ciągłość. Przylutowałem takie po prostu zastępcze i teraz nawet mi się do 15 V potrafi rozkręcić przy 5 amperach, także totalnie jakby stracił ograniczenie prądowe. To są jakieś cuda, nie wiem. Chyba, nie wiem, sterownik chciałem wymieniać, nie wiem. Tutaj też tak diagnostycznie podłączyłem kondensator 400 V drugi. Tamten fabryczny został, żeby tam nie ruszać. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Coś jest grubo nie halo. Co tu się tak nagrzało? Po prostu płyta. No dobra, podłączymy jeszcze raz, to zobaczymy, co tu się wydarzy. Uwaga.
podłączam do sieci. Działa sobie żarówka. Co tu się grzeje? Jakiś tranzystorek. Tu diody. To co wcześniej. 1 W pobieramy. Uwaga, podłączam do... O, teraz się rozpędza. 14,8 na 3,5 ampera. 15 V. 15,2. Totalnie nie wiem. Tak jakby w ogóle przetwornica nie zatrzymywała się. Także grubo. Grubo. 15,2 tak szybko na 6 amperach. Co tu się może... Co się może dziać? Opto muszę sprawdzić. Powiem wam, sprawdzamy opto. No niestety. Podłączyłem sobie, podlutowałem na przewodach mój tester opto. Działa. Także coś tu się rozpędza, coś tu się rozbuja. Nie wiem, naprawdę, może sterownik. Nie mam drugiego na podmianę. No nic. Powiedzcie mi, co myślicie. Ja na razie kończę to jako nienaprawa. Tu jeszcze też wywaliłem 10 kg i dałem tego, bo myślałem, że on może przerywa, że to może on ma aż taki wpływ. No ale też tak nie sądziłem, żeby aż tak się bujał. I teraz myślę, czy to strona pierwotna ma problem, czy wtórna, czy tu jakieś wzmacniacze operacyjne, coś nie styka. Wiecie, o co chodzi. Może być tak, że właśnie to, co powoduje rozpędzenie takie tej przetwórnicy na te 16 V prawie, że to nam uwaliło tutaj tą stronę pierwotną, tak? Także kurde, powiem wam, nie mam pojęcia. Jak ktoś ma jakieś pomysły, niech podpowie. Ja na razie nie mam czasu, trzeba puścić film. Także to będzie takie zakończenie. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze wymieniłem wzmacniacz operacyjny LM224 na 324. No to tam się różnią tylko temperaturą. Zobaczcie, jest 13,1. Tu jest prąd. No i tu jest moc. Oczywiście okulary ochronne. I patrzcie. Słyszeć pewnie nie będziecie słyszeli, bo ja utrzymam audio. Przetwornica chodzi cichutko. 1 W, 0 amperów. Patrzcie na napięcie i prąd. O, teraz się słyszę, że się rozpędza. 15 jest na razie ok. 70 W. 15 V, 4 ampery. Widzicie to? Zdecydowanie nie powinno tak być. Czyli to nie wina wzmacniacza operacyjnego. Coś innego tu jest nie halo. Może naprawdę feedback nie działa w tym sterowniku. No nic. Teraz to naprawdę. Trzymajcie się. Cześć. Może śmiać tu ostro z prawami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.